Dzisiaj prezentuję kolejną część rekolekcji ojca Augustyna, wygłoszonych do osób duchownych. Konferencja dotyczy ojcostwa, jednak zawarte w niej treści mają charakter uniwersalny i mogą być ważne dla każdego. Nagranie jest niestety bardzo złej jakości, dlatego przygotowałem jego skrót. Osoby, które wolą od razu posłuchać oryginalnej konferencji ojca Augustyna, mogą przejść do 8 minuty nagrania. Oto skrót konferencji. Pewien młody człowiek miał taką obsesję, żeby angażować się w życie drugiego człowieka, wszystko w nim poprawiać, mówić mu, jak powinien się zachowywać, wykonywać za niego różne zadania i nieustannie się nim opiekować. Wydawało mu się, że właśnie na tym polega jego misja. Bez przerwy szukał więc ludzi, którymi mógłby się zająć. Oczywiście byli to ludzie nieszczęśliwi, zagubieni, zalęknieni albo w jakiś sposób poranieni. Początkowo nie wydawało się, że jest to poważny problem. Z czasem jednak okazało się, że nie potrafił powstrzymać swojej nadopiekuńczości, która powoli przeradzała się w kontrolowanie innych. Również w relacjach z przełożonymi odkrywał w sobie nieustępliwą potrzebę zwracania na siebie uwagi. Robił wszystko, żeby się im spodobać. Te wysiłki nie były bez związku z jego dzieciństwem. Jako dziecko czuł się niezauważany. Widział natomiast, że ojciec bez przerwy zwracał uwagę na starszego syna. Mówił do niego: ty jesteś prawdziwym mężczyzną. Dobrze wyglądasz, jesteś silny. Starszego syna podziwiał, a do niego zwracał się zupełnie inaczej. Ty się do tego nie nadajesz, z ciebie nic nie będzie. Po latach ten człowiek łapał się na tym, że gdy tylko spotykał kogoś słabego i zagubionego, natychmiast mówił: chodź dziecko, ja się tobą zaopiekuję, ja ci pomogę, ja ci pokażę właściwą drogę w życiu. Kogo jednak naprawdę ratował? Siebie. Ratował samego siebie. Ten schemat wykrzywił całą jego posługę. Nie potrafił dostrzegać wszystkich ludzi. Zawsze wybierał najsłabszych, najbardziej poranionych i najbardziej zagubionych. Troszczył się o nich nadmiernie, budując zbyt silne, uzależniające więzi. Czy był to prymat miłosierdzia? Nie. Było to odgrywanie własnej, nieuzdrowionej historii. Dopiero po pewnym czasie zrozumiał, jaki mechanizm kierował jego postępowaniem. Zobaczył, że pozycja wybawcy była dla niego bardzo korzystna, ponieważ dzięki niej czuł się potrzebny i zauważany. Kiedy odkrył ten schemat, stopniowo przestał go powtarzać. Dopóki jednak nie zmierzył się ze swoją przeszłością, podobnie zachowywał się również wobec przełożonych. Nie wiem, jaka jest twoja historia i jaki jest stan twojej relacji z ojcem. Każdy z nas powinien się nad tym zastanowić. Czasami mówimy: między mną a moim ojcem wszystko jest nie tak. On mnie nie rozumie. Jest chory, trudny albo bezwzględny. Być może tak właśnie jest. Nie oznacza to jednak, że możemy zrezygnować z drogi przebaczenia. Zanim staniemy się ojcami duchowymi, musimy sami doświadczyć łaski. Jeżeli mój ojciec nie potrafił patrzeć na mnie z miłością, ta rana będzie wpływała na moją późniejszą posługę. Nasi ojcowie są kluczowymi postaciami na drodze do duchowego ojcostwa. Potrzebujemy czystego spojrzenia pozbawionego nieufności, pogardy i skrywanej niechęci. Potrzebujemy spojrzenia miłosiernego, takiego, jakim miłosierny ojciec patrzy na swoje dzieci. Zanim sami staniecie się ojcami dla tysięcy ludzi, musicie zdobyć się na przebaczenie własnym ojcom. Musicie odzyskać czyste spojrzenie, pozbawione niechęci, ponieważ tym samym spojrzeniem będziecie później obdarowywali swoje dzieci duchowe. Spojrzenie ojca daje dziecku życie. Jeśli ja nie potrafię patrzeć na swojego rodzonego ojca, ponieważ on mnie nienawidzi, ja go nienawidzę, albo między nami pozostaje niewybaczona krzywda, to z tym samym ciężarem wchodzę do prezbiterium i podchodzę do ołtarza. Czy mam wtedy odwagę składać swoje życie w ofierze, skoro nadal noszę w sobie tą samą wewnętrzną blokadę? Mój ojciec może nie rozumieć mojego przebaczenia. Może nie chcieć się zmienić, ani przyjąć wyciągniętej ręki. Ja jednak mogę dojść do takiego momentu,
w którym duchowo go przerosnę. Jeśli mu nie przebaczę, pozostanę wiecznym synem. Nie przejdę ponad tym, co mi uczynił, i nie odzyskam wolności. Spojrzenie ojca daje dziecku życie. Jak więc ktoś może dawać życie swoim dzieciom duchowym, jeżeli nie zdobył się na przebaczające spojrzenie wobec własnego ojca? Być ojcem oznacza mieć współudział w stwarzaniu życia. Nieprzypadkowo słowa Bóg i Ojciec są ze sobą tak głęboko związane. Warto również zauważyć różnicę pomiędzy erotyką a ojcostwem i macierzyństwem. W relacji erotycznej człowiek często przedstawia siebie nie takim, jakim naprawdę jest, lecz takim, jakim chciałby być, atrakcyjniejszym, silniejszym i doskonalszym. W sferze seksualności próbuje niekiedy udawać kogoś innego, natomiast ojcostwo i macierzyństwo bardzo szybko odsłaniają prawdę o człowieku. Wobec dziecka nie da się przez całe życie odgrywać przygotowanej roli. Musimy też zdać sobie sprawę, że w naszej kulturze, szczególnie od lat 60. i 70., dokonały się poważne zmiany eliminujące ojca z rodziny. Mężczyznę zaczęto sprowadzać do roli amanta, samotnika, uczonego, biznesmena albo człowieka pochłoniętego karierą. Większość seriali i filmów pokazuje mężczyznę jako samotnego ojca, który z trudem wychowuje dzieci, walczy z nimi albo zupełnie się nimi nie interesuje. Często jest on nieszczęśliwym samotnikiem, rozwodnikiem lub człowiekiem, który nie potrafi stworzyć trwałej więzi. Taki obraz nie przyczynił się do odbudowania świadomości ojcostwa. Wielu synów cierpi dziś na syndrom Piotrusia Pana. Pozostają wewnętrznie dziećmi, choć mogą być ludźmi wykształconymi, biznesmenami, urzędnikami, politykami czy kapłanami. Duchowny, który został powołany do ojcostwa, jest szczególnie narażony na rezygnację ze swojego ojcowskiego powołania. Może zastąpić je rolą naukowca, znawcy teologii albo urzędnika sprawującego sakralne czynności. Może również pozostać wiecznym synem, który emocjonalnie szuka w Kościele kobiet pełniących wobec niego funkcje duchowych matek. Dlaczego ojcowie nie są ojcami? Ponieważ nadal pozostają dziećmi, swoich matek albo swoich ojców. Przebaczyć ojcu oznacza wyjść z kręgu wiecznego bycia dzieckiem. Przebaczyć ojcu oznacza stać się wolnym i samemu dorosnąć do ojcostwa. Pewien kleryk miał ogromne problemy z uzależnieniem od siebie młodszych kleryków. Na pewno byliście świadkami takich zjawisk. Dostrzegły taką obsesję, żeby jakiegoś młodszego kleryka wziąć, opiekować się nim, poprawiać mu wszystko tego, mówić jak mu się zachowywać, lekcje na niego odrabiać. No robił za opiekuna, na takiego animatorza. I wyznał mi szczerze, że to jest jego obsesja, że nie może z tego uwolnić. Tak się robi, z ciałem i bez przerwy szuka takich kandydatów. Oczywiście oni są trochę nieszczęśliwi, trochę mniej świetni beztroscy, trochę wątli, przestraszeni, nieodmiennie ruchami się całą częstotliwością. No wydaje się, że ma charyzmatyczne kandydaty. Bezgorzę nie dotykam takich problemów już skrajnych, więc to miałem tutaj na myśli, nie? Ale nie, to nie miało kontekstu seksualnego. Było tylko obsesją uczuciową. Nie mógł się powstrzymać przed nadopiekuńczością, która przeradzała się powoli w kontrolowanie i zaborczość uczuciową. W odniesieniu do swoich przełożonych odkrywał nieustępliwą potrzebę zwracania na siebie uwagi. Czynienia wszystkiego, by się spodobać i uzyskać trwały przełożony. W tych wysiłkach nie obcy był mu duch rywalizacji ze treści. Dopiero po jakimś czasie zorientował się, że nie miał przebaczenia dla swojego ojca rodzonego, który go w dzieciństwie pomijał, nie zauważył. Natomiast zwracał uwagę na starszego brata. I ten chłopak widział, że ojciec bez przerwy faworyzuje starszego syna. Do niego mówi, a ty jesteś prawdziwy mężczyzna. Oddzielny synu na piwo, nie? Jak tam, wiesz, no dobrze wyglądasz. Fajnie to powiedziałeś, nie?
ale jesteś mięśniony, tak mówi do tego starszego syna, ale jego mówi, co ty tutaj robisz? To jest rozmowa tylko dla mężczyzn. Wyjdź stąd, ty się nie nadajesz, ty jesteś oferma, wynoś się. No i tak było w tym wszystkim. Tam 18 lat przyjdzie, pokazał się do zakonu i nagle łapie się na tym, że on też zaraz. Chodź tutaj dziecko, ja się tobą zaopiekuję. Co chcę zrobić? Przekonał czego kleryka, jak jest widoka, chodź no tutaj, ja ci tu pomogę, ja ci tutaj pokażę życiu drogę. Nie? Zawsze wybierał tych drugich, tych gorszych. Chodź o czym to zrobić. To czego? Kogo on naprawdę ratował w tym może? Siebie. Nie siebie, tak? Tylko to wykrzywiło całą jego posługę. Że nie umiał zauważać również innych ludzi, tylko zawsze wybierał tych najsłabszych, najgorszych i to nie robił. I się nad nimi troszczył, nadopiekuńczo, nadtroskliwie więził. Czy to jest charyzma miłosierdzia? Czy to jest odgrywanie właśnie nieprzebaczenia ojca? Dopiero po jakimś czasie on sam zorientował się, że taki był klucz do jego posługi, to go strasznie męczyło. Dopiero wtedy, gdy zrozumiał, że ta pozycja w rodzinie i służbie była bardzo korzystna dla swojego powołania, gdy przebaczył swojemu ojcu, wyrzekł się pretensji emocjonalnych o to, że był pomijany przez jego ojca. Zauważył, że przestał naskakiwać drzewom i przestał robić za niego stróża najmniejszy. Dopóki tego nie puścił w przeszłości, tylko trzymało jego zachowanie w stosunku do przełożonych, jak i również młodszych. Nie wiem, jaki jest twój klucz. Twój klucz z Panią Państwem. Ja wiem, jaki był. To ja wiem. Ale ten czas, zanim zajdziesz w kapłaństwo, dobrze by było, gdybyś sobie pomyślał, co mnie dzieci mogą znaleźć rozwiązać. Jaki był klucz? Między mną a Twoim Musimy więc głęboko zastanowić się nad tym, czy czasem w nas samych nie ma przeznaczenia do ojców. Może jest to zapomnienie, albo na przykład zepchnięcie, albo powiedzieliśmy sobie, to jest nieważne. To jest ważne. Jak być ojcem, jeśli na przykład nie ma. Albo się między mną a moim ojcem jest wszystko źle. Albo w ogóle nie ma. Albo jesteś chory. Jeśli tak, to jest najwyższy czas, by im przebaczyć. By ich zrozumieć. By obdarować miłością, nawet jeśli oni nie rozumieją tej miłości. Zanim sami staniemy się ojcami duchownymi, bądźmy najpierw ojcami wobec własnych ojców. Jeśli ojciec nie umie na nas spojrzeć z miłością, nie spójrzmy na nas z miłością. Bo ojcowie nasi są kluczowymi postaciami, otwierającymi naszą posługę ojcowską, jakich będziemy poddani w kapłaństwie. Musimy mieć czyste spojrzenie, spojrzenie pozbawione jakiejś nieufności, spojrzenie miłosierne, spojrzenie miłosiernego ojca skierowane do ojca. Pierwsze spojrzenie kapłana. Gdyby przypowieść o synu marnotrawnym została napisana w XXI wieku, to wiecie, jak to brzmiała? Przypowieść o miłosiernym synu i marnotrawnym synu. Podobno często czytałki. To jest to, czego Boży Duch od was oczekuje dzisiaj. Przemyśl, czy nic ci tu nie przeszkadza. Zanim sami staniecie się ojcami wobec tysiący ludzi, musicie stać się przebaczającymi wobec własnych ojców. To jest klucz. Wasze spojrzenie musi być czyste, bez cienia niechęci, bez cienia nienawiści, ponieważ tym samym spojrzeniem będziecie obdarować swoje dzieci duchowe. Spojrzenie ojca budzi życie w dziecku. Jeśli ja, jako kapłan, nie mogę patrzeć mojemu ojcu rodzonemu w oczy, bo albo on mnie nienawidzi, albo ja go nienawidzę, albo jest coś między nami nie tak, to ja wchodzę tutaj na tą katedrę, do tego ołtarza, powiedzcie mi, czy ja mam odwagę spojrzeć ludziom w oczy. Ten sam blok. Mój ojciec może nie mieć zrozumienia dla mojego przebaczenia. Może nie rozumieć tego, że nic nie zrobił złego. Ale ja jestem już w tym momencie, w którym go przerosłem. Dlaczego? Ja się staję ojcem.
Jeśli mu nie przebaczę, będę wiecznym synem. Bo nie przejdę przez niego. Nie uwolnię się od niego. Spojrzenie ojca budzi życie w dziecku. To jest wydarzenie, które daje tożsamość dziecku. Jak się to komuś może udać, raczej miłością na swoje dzieci, duchowe dzieci, jeśli nie zdobyliśmy się na przebaczające spojrzenie do władzy. Być ojcem to mieć współudział w tworzeniu życia. Słowo Bóg i Ojciec w chrześcijaństwie stały się wręcz synonimami. Sama miłość najpełniej okazuje się w ojcostwie, macierzyństwie bardziej niż seksualność. Trzeba pamiętać, że erotyka o wiele częściej sprawia, że nie przedstawiamy się takimi, jakimi naprawdę jesteśmy. Ale takimi, jakimi byśmy chcieli być, czyli atrakcyjnie nieprawdziwymi. To właśnie w erotyce, w seksualności człowiek próbuje udawać kogoś innego niż jest. A w ojcostwie czy macierzyństwie człowiek staje się bardziej sobą. Będą już bardziej prawdę. No i cóż, zdajmy sobie również sprawę z tego, że w tej naszej kulturze, gdzieś tam w 70., 60. latach, zaszły te poważne zmiany społeczne, eliminujące ojca z rodziny, wprowadzające mężczyznę do roli amanta, do roli bezdomnego włóczęgi, biznesmena. No większość seriali pokazuje mężczyznę jako samotnego ojca, z trudem wychowującego swoje dzieci, albo walczącego o swoje dzieci, albo nie interesującego się swoimi dziećmi. Jakiś samotny nieszczęśliwy, czy jakiś rozwiedziony, kochany, który ciągle zdradza. No nie ma w ogóle kogoś takiego jak normalny ojciec. I to nie poprawiło obrazu ojca w podświadomości oglądających, do których my zaliczaliśmy. Kochankowie, synowie chorujący na STD, czyli syndrom Wytrusia Pana, homoseksualiści, aktorzy, biznesmeni, wokaliści, urzędnicy, politycy, ale ojców jest w tym coraz mniej. Kapłan ojciec więc jest więc bardzo poszukiwanym człowiekiem, ale też bardzo narażonym na to, by zrezygnować ze swojego powołania ojcowskiego na rzecz bycia na przykład naukowcem, jak to mówiliśmy, czy urzędnikiem sakralnym, czy też wiecznym synem, który seksualnie czy emocjonalnie szuka coraz nowych matek duchowych czy kościelnych dla siebie. Dlaczego ojcowie nie są ojcami? Bo są ciągle dziećmi albo swych matek, albo swych ojców. Przebaczyć ojcu to wyjść też z tego kręgu bycia synem. Przebaczyć ojcu to stać się ojcem.